Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na proste kotlety, które w fajny sposób urozmaicą niedzielny obiad. Przygotujemy pełne smaku kotlety mielone, które nadziejemy sporą ilością pieczarek i sera. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie jest Wasze ulubione nadzienie w tego typu potrawach. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych prostych kotletów zaczynam od kilku składników, które wymagają rozdrobnienia. Na pierwszy ogień idzie jedna średnia cebula, którą kroję w drobną kostkę. Następnie drobno siekam niewielki pęczek pietruszki. Po posiekaniu powinno być jej około 1 łyżki. Na końcu 300 g pieczarek ścieram na tarce o grubych oczkach. Tym razem użyłem białych, ale brunatne sprawdziłyby się równie dobrze. Pieczarki na chwilę odstawiam i zajmuję się bułką, której przecież nie może zabraknąć w kotletach mielonych. Jedną czerstwą bułkę pszenną przekładam do niewielkiej miski i zalewam ją wodą. Oczywiście możecie zalać ją mlekiem lub nawet jakimś bulionem, jeśli chcecie wprowadzić dodatkowy smak do kotletów. Naczynie z pieczywem odstawiam na czas przygotowania nadzienia i masy mięsnej. Przenoszę się na kuchenkę, gdzie na dużej patelni rozpuszczam łyżkę masła. Na rozgrzany tłuszcz wykładam starte pieczarki i podsmażam je przez kilka minut. Robię to tak długo, aż cała wilgoć odparuje z patelni, a grzyby znacznie zmniejszą swoją objętość. Nie doprawiam ich na tym etapie, zrobię to później, kiedy będę składał farsz. Gotowe pieczarki przekładam do osobnej miski, którą warto wcześniej zważyć. Ułatwi nam to dzielenie farszu na równe porcje. Grzyby odstawiam do lekkiego przestudzenia. W tym czasie wracam na kuchenkę, gdzie ponownie rozpuszczam łyżkę masła. Na rozgrzany tłuszcz przekładam pokrojoną w kostkę cebulkę i smażę ją przez kilka minut, aż zmięknie i stanie się półprzeźroczysta. Kiedy to nastąpi, dodaję do niej 3 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Zawartość patelni podsmażam przez kolejną minutę do uwolnienia aromatu przez czosnek. Po tym czasie ściągam patelnię z ognia i studzę jej zawartość. Czas przeznaczony na wystudzenie cebuli wykorzystuję na przygotowanie farszu naszych kotletów. Do pieczarek dodaję posiekaną wcześniej pietruszkę i 40 g świeżo startego sera. U mnie jest to cheddar, ale użyjcie swojego ulubionego. Na końcu doprawiam farsz niewielką szczyptą soli i 2 szczyptami mielonego czarnego pieprzu. Zawartość miski dokładnie mieszam do równego rozprowadzenia sera i przypraw w grzybach. Gotowy farsz na chwilę odstawiam i nareszcie mogę zająć się mięsną masą. Do 500 g mielonego mięsa wieprzowego dodaję zeszkloną wcześniej cebulę, 1 duże jajko, łyżeczkę słodkiej papryki, pół łyżeczki pieprzu cayenne, ćwierć łyżeczki majeranku, 2 szczypty soli i taką samą ilość mielonego czarnego pieprzu. Na końcu dodaję odciśniętą z wody bułkę i wyrabiam masę przez kilka minut do całkowitego połączenia składników. Gotowa masa na kotlety powinna być jednolita i puszysta. Warto też zważyć miskę przed dodaniem wszystkich składników, dzięki czemu łatwiej będzie porcjować kotlety. Gotową masę dzielę na 6 równych porcji. Ja każdą porcję delikatnie ugniatam w dłoniach i formuję z niej pokaźnych rozmiarów kulkę. Dzięki temu odrobinę łatwiej będzie formować gotowe kotlety. Każdą kulę mięsa delikatnie rozgniatam na dłoni do uzyskania sporej wielkości placka o grubości około pół cm. Im większy płat uda Wam się uzyskać, tym łatwiej będzie go nadziać. Na tak przygotowane mięso wykładam równą porcję farszu i powoli zamykam masę mięsną wokół grzybów i sera. Nie spieszcie się z tym i formujcie każdego kotleta tak długo, aż uznacie, że szczelnie zamknęliście farsz w środku. Masa mięsna powinna być na tyle plastyczna, że nie powinniście mieć z tym problemu. Może się wydawać, że farszu jest trochę za dużo, ale spokojnie powinien się zmieścić. Dzięki temu też gotowe kotlety będą porządnie wypełnione grzybami. Jeśli chodzi o kształt kotletów,
Ja swoim nadaję nieco podłużny i lekko owalny, ale możecie zrobić je okrągłe lub uformować w wałek. Jest to też dobry moment na ich panierowanie. Jeśli chcecie, możecie opruszyć je bułką tartą lub mąką. Ja ten krok jednak pomijam. Uformowane kotlety wykładam na rozgrzany tłuszcz. Do smażenia używam oleju rzepakowego. Na patelnię wlewam go mniej więcej tyle, żeby sięgał co najmniej do 1/3 wysokości kotletów. Smażę je na średnim ogniu po około 6 minut na stronę do uzyskania złotego koloru. Kiedy kotlety są już ładnie zarumienione z obu stron, zmniejszam grzanie na niskie i przykrywam je pokrywką na około 2-3 minuty. Robię tak, żeby upewnić się, że na pewno są gotowe w środku. Po tym czasie wyjmuję je z patelni na wyłożony ręcznikiem papierowym talerz, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu, a następnie podaję z ulubionymi dodatkami. Gotowe! Nasze pyszne i proste w przygotowaniu kotlety mielone, nadziewane pieczarkami i serem są gotowe do podania. Można się częstować. Robota może nie za czysta, ale za to łatwa i przyjemna. Kotlety są soczyste i delikatnie pikantne dzięki cayenne. Gdzieś w tle czuć lekką nutę majeranku, który świetnie współgra z pieczarkowo-serowym nadzieniem. Dodajcie do tego jakieś ziemniaczki, suróweczkę i obiad gotowy. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!